Witam wszystkich wiksiarzy! Zelma na YouTubie! Dawaj suba, witaj w klubie! Cicho, cicho. 15 albo 20 minut był spokój, w sensie. I zacząłem nagrywać. I ktoś wszedł do kurnika, bo słyszę, że ktoś wszedł do kurnika. I z reguły tak jest, że jak... A nie nagrywałem chyba z 2 tygodnie. I teraz jak zacząłem nagrywać, to już się pojawiają ludzie. Takie buty. Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku mają do mnie przyjechać, w sumie nie wiem, czy to będzie temat odcinka, ale mają do mnie przyjechać, odwiedzić mnie chłopaki z Trawi Garage. W sensie Trawi Garage mają przyjechać. Trawi Garage ma przyjechać, Trawi Garage mają przyjechać do mojego garażu. Te garaże mają przyjechać do tego garażu. I tyle. I to będzie temat odcinka. Co nie? Także teraz usiądziemy. Tutaj na krześle, tutaj jest na tym krześle, tutaj jest tawot. Zaraz usiądę na tym krześle i będę czekał, aż po prostu przyjadą. I jak przyjadą, to wyłączę kamerę i będzie zakończenie filmu, tak? Z Zetora mojego leci olej. Znaczy ogólnie to chyba w większości Zetorów leci olej, natomiast ten ciągnik już tyle pracował w polu, że albo jest błąd odlewu. Zbiornik paliwa to kiedyś to już się przetarł od kijów od rzepaku. I tutaj nie wiem, czy błąd odlewu chyba był kadłuba całego na dole, tu gdzie się spuszcza olej. No i tutaj taki, nie wiem czy to będzie, tam jest taka kropeczka na dole. I tam po prostu jak stoi tydzień, 2 tygodnie, to zawsze parę kropli. Kolejny przeciek malutki jest z korka oleju, niby korek jest bardzo mocno dokręcony, ale też leciutko się sączy. I chyba za słaby uszczelniacz albo luz na wałku tym sprzęgłowym. No, ale to są takie normalne rzeczy w Zetorach. Także myślę, że Zetorka wystawimy. Chłopaki myślę, że będą chcieli go też wystawić. I może przy nich potem otworzymy, bo mam graty z filmka. To może też pokażę. Nie wiem jak to tu z tym oświetleniem będzie. No i tutaj są graty do Zetora z filmka. I tutaj sobie kupiłem takie różne kolanka, żeby spróbować zrobić do nowej turbiny. Tu leję na pół. I tutaj kupiłem takie przejścia, żeby dało się to poredukować. Po prostu w jakiś sposób spawać tak, żeby tutaj, mam nadzieję, że to widzicie, tak, żeby tutaj dało się zrobić. Siemanko. O, takie coś. No, a ja sobie ten balast jakoś robię strasznie opornie, mi to idzie. Też chcę film z tego zrobić, w ogóle chyba z 2 tygodnie filmów żadnych nie robiłem. Tam sobie kable w środku wyprowadziłem i teraz docinam tutaj tą pokrywę. Ogólnie balast będzie niezalewany betonem, bo jest zimno i mi się nie chce wyciągać betoniarki, zasypię go kamieniem. On jest taki duży i będzie możliwość wymiany jakby gęstości, bo kamień będzie miał inną gęstość, ten beton będzie miał inną. Mam akurat kamień taki fajny, zresztą drugi ten balast od tego, od Farmtraka mam też z tyłu do tura zrobiony na kamieniu i tylko taka mała szlichta betonu, żeby nic się nie ruszało, wylana u góry, tam kleju do płytek chyba. Mam jakiś stary klej do płytek, mieszadłem, rozmieszam i się nie chce betoniarki wyciągać na takie tam ustrojstwo. No i generalnie tutaj właśnie tak będzie, ja może potem to jeszcze pokażę, nagram, że tu będzie płyta wyciągana. No i teraz właśnie tą płytę muszę tutaj dokończyć. Kurczę, nie będę, potem wam pokażę. Generalnie jestem w miarę zadowolony, tylko teraz to wszystko poczyścić. I tak się, ja miałem nadzieję, że ja to w 3 dni pospawam, a ja siedzę chyba ponad tydzień już. Masakra. No fakt, że to człowiek nie robi tego codziennie, bo to wyjazdów. Jeden wyjazd, drugi, jakaś impreza, tu do lekarza, tu do szpitala i protesty i czas leci, a jak kurczę pójdziesz 6 rano i do nocy robisz, to widać, chociaż nie zawsze też to się ułoży, ale to wtedy tak cieszy to, a jak jest taki rozlatane to wszystko, no ale takie dni muszą być, nie? No i błotnik w New Hollandzie już jeden jest tamten, tak? Ten z lata jest wymieniony. No i musimy działać z tym drugim, żeby to porobić, bo porządek musi być. No i czekamy na chłopaków. Także tyle.
Tak, balast ogarnąłem tutaj ogólnie trochę. Balast taki surowy mam, bo teraz chciałem kamieniem właśnie tam zasypać i zaspawać to. Też migomat sobie zostawiłem. No i potem do czyszczenia, bo ten drugi balast co mam, to chyba jeszcze też bym blachę tam od dołu trójkę przyspawał. Chyba że znajdę jakąś z demobilu nawet w kilku kawałkach, bo tam nie ma blachy od dołu. Jak nie ma blachy, to ta krawędź jest nieobspawana i jak się zapomni tego balastu podnieść, to ten cały dół zaraz się gnie. Tylko tutaj jest od dołu, od góry, wszędzie jest blacha. No to jest ogólnie tam świat ten balast, nie? No i tak sobie pomyślałem, że i tak muszę te maszyny wystawić. Ja będę chciał ten kamień wygrzać palnikiem, żeby mi tam nie rdzewiało nic od środka, bo akurat tego elementu tutaj to nie będę malował, bo to jest bez sensu. Zasypię to suchym kamieniem, szczelnie zaspawam. Nawet mógłbym dwie dziurki nawiercić od dołu i tam świat i ludzie, nie? Nie ma absolutnie żadnego problemu. O, tu mam kamień na łyżce. No i pojadę to zważyć sobie. Mówię, kurczę, chłopaki mieli być szybciej trochę, ale tam pisali, że zeszło dłużej, bo byli u tego, u Roberta, u Agrosawa. No i tak mówię, nie jadą, czy Robert im tam tą maciorkę odpalił, tego chrumkacza tam. Mówię, może ich turbina wciągnęła, jak Robert w kitę dał. Kurde, trochę za masywny ten balaścik chyba wyjdzie. Znaczy wyszedł już, bo on waży 275 kg na pusto. Także no jest potencjał, niekoniecznie pod moje ciągniki. Zobaczymy, co z nim zrobię na przyszłość, no ale takich balastów nie widziałem nigdy. Ogólnie podoba mi się wyglądowo. No, także generalnie do takiego latania na co dzień to w ogóle bym nie musiał go zasypywać chyba. Nie wiem, przypniemy go do Zetorka, bo chłopaki za chwilę dzwonili, że mają być. Przypnę go do Zetorka, jak on w ogóle będzie wyglądał, jak będzie pasował. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jedziemy do trawi garażów, tylko to nie przypierdzielę nigdzie. Potężny ten, kurde. Myślałem, że trochę szybciej będziecie. Siemanko. Nie da się popędzić. No ja mówię, że balaścik prawie skończyłem. A ten... Ja się śmiałem, że was turbo u Roberta wciągnęło. Jak Robert odpalił, kurde. się obawialiśmy to. No, ja wiesz co, musiałem łącznik, chyba będę musiał krótszy kupić. To sam robisz całość? No robiłem, tam miałem projekt, ale to taki jest trochę... ulep wyszedł z tego, nie? Czemu? Bo tak wiesz, to takie kurde kombinatorstwo. Ja to myślałem, że tak w 3 dni zrobię, ale chciałem sobie takich, wiesz, kurde schowków porobić, jakichś takich, wiesz, pierdół. No i z tym schodzi, nie? Z tymi uszczelkami. No tak kurczę ciężko było znaleźć. Tu chyba sobie gaśnicę cyknę, bo tam taka opcja była, że mówię, kurde, może jakieś zbiorniki na wodę, ale to takie niepraktyczne trochę. Gaśnica to kurde jest, wiesz, inny temat. I wiesz, ja go całego pospawałem. Czekaj, ja go zgaszę chwilę, bo generalnie on jest... O, ale to za chwilę będziecie jeździć.
Wiesz, to tam za sekundę pojeździmy, albo od razu wiesz, pojeździć, a potem pogadać, bo się ciemno będzie robiło. Ale ty masz dobrze, bo jak ty nagrywasz telefonem, to masz soczewkę jasną, a jak ja nagrywam na kurniku czy coś, to też muszę telefonem nagrywać, bo GoPro jest za ciemna za małą matrycę ma, nie? No jeszcze mam taką tą kabinkę też mamy, A nie? co za kamerka? To jest akurat DJI, wiesz? A, no to może nie wiem, no GoPro w ciemności jest lipa, nie? Ogólnie z tym. DJI troszkę lepiej niż GoPro. No, tak za dnia czy coś, to te kolory wszystko spoko, a To ten... tak samo jak u nas, nie? No, ja widziałem właśnie, a wy sami robiliście czy nie? Tak, ale jakie masywne to jest. No, ale zmienili to, nie? Teraz już w nowych modelach jest proste, bo to tutaj firma z Brzozia robi niedaleko nas. I to był taki, wiesz, leżak trochę, bo to jest od tego Ursusa 1014H, coś takiego. Aha. To ma taki, tu nawet tabliczka jest. To ma, już, tak? no tych nowszych takich, to Polmot robił, czy kto to robił ten? Coś takiego tam było. No, chyba coś takiego. Tam jest taki sam silnik Perkinsa 1104 jak w tym Farmtraku moim, ale ogólnie udane konstrukcje. No widzisz, kurde, do Roberta nie ma kiedy tego wszystkiego. I wiesz, tutaj, bo tu wszędzie jest. No, muszę to jeszcze, nie wiem, czy tutaj nie dać jakichś takich wzmocnień, bo to jeszcze tak pracuje sobie, o widzisz. Ale z drugiej strony jakby miało być szczelnie, no i tu jeszcze muszę to dociąć chyba trochę. I tu to będzie wyciągane, na pół dzielone. Tam pod spodem I tam będzie pod spodem ciężar, ale nie będę tego zalewał betonem czy coś. Chyba, no jeszcze nie wiem, nie? Tamto to na pewno sobie, wiesz, jakimś kamieniem zasypię, bo mi się nie chce betoniarki wyciągać. Chyba że do wiosny to zostawię. Ale nasz kumpel ma, wiesz, balasty od windy można sobie, są takie fajne. Od czego mówisz? Od windy, przeciwwagi takie. walizki takie. A, no, no I spoko, sobie nie? w zależności od tego, ile potrzebujesz, nie? No ale to kosztuje, a kamień leży. No tak. Nie? A to wiesz, miało być, mówię, w 3 dni kurde zrobione, a tu protesty, nie protesty, to wszystko No tak. i zeszło Na chyba wszystko ponad... musi być czas. No, To ponad... co, jeździmy za widoku? Bardzo proszę. Kto tam tak ma ochotę, to sobie jeździcie. Ile osób się zmieści? To nie, no nie wiem, no dużo się zmieści. Na dyskotekę nim nie jeździłem, ale to ile wlezie, nie? Malucha 10 wchodziło, to chyba w taką kabinę dużo wejdzie. Ale to to jak chcecie, w sensie kto jeździ, to niech jeździ. No to jeździ. Czekaj, ja to wezmę. Bo ja wiesz co, bo ja kombinowałem, teraz przerobiłem sobie tutaj te zasilenie i miałem problem tam z przeciekiem na tym łączniku, na pompie wody i też sobie tamtą gumę założyłem, bo mi została tutaj z dolotu. Silikonowe. No i nie zakładałem tej maski, mówię, lepszy dostęp był, bo mam tego Holseta z tego CNH, nie? Aha, I wyprowadziłem sobie ciśnienie spalin. Tak, z czystej ciekawości, bo mnie ciekawi, czy ta turbina dławi, czy nie dławi, nie? Bo ona tak ssać bardzo fajnie, ale muszla zimna jest dosyć ciepła, przepraszam, jest dosyć chyba ciasna, bo wstaje bardzo ładnie, nie? No i też, kurczę, z filmka pozamawiałem części i mówię, wiesz, wyprowadzę zaraz, bo tam jest na V-bandzie. I mówię, z tego, wiesz, wyjdę. No i paczka przyszła tydzień temu, nie ruszona. Nawet, kurczę, nie otwarta, bo nie ma kiedy tego, wiesz, porobić, nie? No, I tak samo i tu trochę, ja to trochę studia i tu... I co studiujesz? Mechanika i budowa maszyn. O panie, to grubo, to dobrze. Ja za słaby z matematyki na takie rzeczy byłem. No, powiem ci, że matma jest najgorsza. No, dlatego ja z kalkulatora korzystam i już wystarczy tego, nie? Ale tam takie powiem, do całki. Matematyka to tam jest w ogóle niepotrzebna. No, Wiadomo. Zwłaszcza jak w projekcie się... pieniądze w rolnictwie to teraz to na wagę, nie? No, tyle tego jest, że... Tak, jeszcze tak szybko na zakończenie chłopacy pojechali, taka refleksja mnie jeszcze szybko naszła, bo gdzieś temat też tego YouTube'a oczywiście się przewijał i studiów i ogólnie. Ja wam powiem tak, też ja się trochę męczyłem na studiach jakby, bo jestem taką osobą, która stara się wykorzystać każdy dzień no, na prawie 100% możliwości, ile się da jakby, nie? I to jest z jednej strony spoko, a z drugiej strony też jest jakby też złe, natomiast no ja jestem już taką osobą, że staram się tam każdy ten dzień, żeby pocisnąć. W ogóle to miałem się przebrać dzisiaj na te nagrania, ale jeszcze szybko chciałem ten balast zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Ogólnie o tym balaście chyba ze 3 lata myślałem. No i właśnie jeżeli chodzi o te studia, no to jakby absolutnie nie mam tu do zarzucenia znajomości, imprez, ja z tego wszystkiego korzystałem i właśnie chciałem powiedzieć, że korzystam do teraz. Natomiast sam ten czas, który tam był, on dla mnie nie był wykorzystany
wykorzystanym czasem w 100%, a ja jestem taką osobą, która gdzieś jak za niektóre rzeczy się zajmuje i tak samo tutaj jakby w tym gospodarstwie, no to ja to staram się szybko w miarę możliwości robić i cisnąć z tym, nie? Każdy ten dzień łapać i go wykorzystywać. Ale do czego właśnie chciałbym nawiązać? No do tego, że jakby ten YouTube czy te studia, one tyle ile jakby wymiany doświadczeń, tyle ile ja od was zyskuję, ja myślę, że zyskuję dzięki wam. Oczywiście pojawia się kupa hejtu też na niektóre tematy, ja też jestem omylnym człowiekiem, popełniam błędy i tak to wygląda, natomiast ja bardzo dużo zyskuję, nie? Zetor nie byłby Zetorem w takiej postaci, w jakim jest, gdybym nie poznał Marcina, jednego i drugiego, chłopaków tam właśnie Święta Lipka, te okolice Zycia, Stokera, nie byłby na pewno, tak mi się wydaje, w takiej mocy, pewno jakbym nie poznał Mańka Mechanika, gdybym się nie zajarał tam jego ciągnikiem. I właśnie to są te tematy, których jakby się potem, tych znajomości ze studiów, które zostają na całe życie, gdzie masz w każdym prawie miejscu w kraju znajomych, tak jak tutaj, północ Polski znajomi, gdzieś środek, tutaj teraz bardziej zachód Polski, wiesz, tam jakby te kontakty, ta wymiana informacji, to jest dla mnie to jest taka wartość dodana, że mówię, myślę, że wiele już w tej chwili, nie wiem, który to jest rok tego YouTube'a, ale wiele rzeczy też myślę, żeby było inaczej prowadzone. I kolejny temat jest jeszcze taki, że oczywiście ten YouTube też jest wymagający. Nie można jakby tego, kto robi YouTube'a, to wie. To jest kupa czasu na początku w ogóle nieproduktywnego, bo tak było. Do końca, znaczy no nieproduktywnego, to wynika też z pasji. Natomiast no to jest kupa czasu i też kupa nocy nieprzespanych, bo jednak to się po godzinach w moim przypadku, tak? I w większości pewno to jest ta praca gdzieś tam po nocy, po godzinach, a za dnia trzeba pilnować zwierząt, pilnować gospodarstwa. Natomiast jakby ja będąc tutaj odcięty jakby trochę nie na gospodarstwie przy zwierzętach, te kontakty, jeszcze będąc taką osobą, która no dużo gdzieś tam spędza w tym garażu i to jest chyba trochę błąd po mojej stronie, ale ciężko mi to zmienić, bo jak już się w coś wkręcę, to może trochę za dużo człowiek na głowę bierze, no ale chcesz cisnąć, a to balast zrobić, a to coś. No i właśnie też o tym balaście myślałem no ze 3 lata. Wydaje mi się, że takie coś chciałem, coś w ten deseń. I patrzcie, i dopiero teraz na to trafiłem i tak samo tu bardzo fajne doświadczenia z chłopakami z Trawi Garage, w sensie wymiana taka informacji, bardzo dziękuję ogólnie za odwiedzinę i no chłopacy też kurczę w motorsporcie samochodowym, nie, a jakby ja nie mam takiej wiedzy no, absolutnie jak tam chłopaki, bo tu garażowo, ale fajnie, no fajne doświadczenie, bardzo fajne doświadczenie, także dziękuję za spotkanie. Balaścik myślę, że ogarniemy i będzie fajna kasteczka do Zetorka i do New Hollanda, taka dosyć masywna wyszła. Zważyłem ten balast i słuchajcie, 275 kg tutaj wyszło, także kurde trochę tego złomu naspawałem tutaj. Ale paleta jeszcze była, nie? Nie wiem, tam paleta pewno z 20 kg. Tak mi się wydaje. No i jutro albo jak będzie trochę czasu, to muszę tutaj, tu to trochę źle dociąłem, ale to tam porobimy. Jakoś tam się to porobi. To pasek tutaj będę musiał wspawać i tutaj będzie właśnie kamieniem i tutaj wybalastuję sobie to tak jak będzie mi potrzeba, porozważam te ciągniki, żeby w miarę utrzymać rozkład masy. Myślę, że 60-40 będzie bardzo ciężko ogarnąć, bym musiał dołożyć obciążników w koło, na pewno do New Hollanda, bo już takie wstępne ważenia robiłem, ale dlaczego też takie coś robię, żeby była możliwość regulacji? No dlatego, że mam bardzo duże wrażenie, że Zetor na 520 się zbiera lepiej z balastem 800 kg niż Zetor ma długi przód, niż New Holland na Firestone'ach 600 z balastem 800 kg z przodu. New Holland jest krótki
I właśnie to, że my założymy kloca tonowego naprzód, nie znaczy, że to będzie jakoś mega efektywne. I tutaj ja mam takie wrażenie, nie? Jeżdżąc właśnie Zetorem, fakt, że tutaj te opony ogólnie są dosyć agresywne i ten klocek jest zupełnie inaczej skonstruowany w tych oponach Maximo. Także trzymajcie się. No tak się wygadałem trochę, ale i tak trzeba. Dzięki chłopaki za odwiedzinę i wszystkiego dobrego. Siemaneczko.